wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku, można powiedzieć informacyjnym z gry Chrono Odyssey. Mamy już jakieś wstępne informacje, mamy zapowiedź testów beta, dlatego stwierdziłem, że pora się za to zabrać się za temat Chrono Odyssey. A dzisiaj porozmawiamy sobie tak z grubsza o Chrono Odyssey. Mamy tutaj piękny tytuł, pytanie czy piękny tylko na trailerach, o tym się będziemy próbować przekonać i na pewno się przekonamy, szczerze wam powiem. Zainteresowałem się beta testami, złożyłem prośbę o dostęp, więc zobaczymy jak to się wszystko rozstrzygnie. A my sobie przejdźmy do tematu przewodniego. Co to jest tak naprawdę to Chrono Odyssey? Gra, która wygląda jak Black Desert na sterydach i mówi ej, a gdybyśmy dodali jeszcze czasoprzestrzeń? Czy to nowa nadzieja MMO, czy tylko ładny zwiastun? Przekonamy się w dzisiejszym odcinku, także zostań do końca i przekonaj się, czy warto zainteresować się tytułem. Co to tak naprawdę jest Chrono Odyssey? Chrono Odyssey to jest MMORPG tworzone przez koreańskie studio NPixel. Ci sami ludzie, co wcześniej pracowali przy hitach mobilnych. Dla niektórych jest to red flag, a dla niektórych duży kredyt zaufania. Mam nadzieję, że studio pokaże kunszt tworzenia takiej gry. Gra ma pojawić się oczywiście na PC, na PlayStation 5 i Xbox Series X. To oznacza, że na pewno będzie śliczna. To tak naprawdę wyróżnia Chrono Odyssey na tle innych gier. Jest to system walki, na pewno dynamiczny, souls-like'owy z możliwością zmiany broni w czasie rzeczywistym. Do tego system manipulacji czasem, o którym mówiłem już na początku. Można cofnąć pozycję, spowolnić wrogów, a nawet tworzyć alternatywne ścieżki. Pytanie tylko jak to będzie się miało do open worldu, do multiplayera. No i wiadomo, ogromny świat z bossami, world bossami. Trochę przypomina to New Worlda na eventach. Przypomina to na pewno Diablo 4, bo też mamy tam world bossy. Wiadomo, inny rzut, bo mamy rzut kamerę za pleców, a nie rzut z góry jak w Diablo, ale jest to dosyć mocno podobne. Brzmi jak trochę mieszanka Elderinga, Black Deserta, tak jak mówię, tutaj głównie jest Chrono porównywany do Black Deserta. Dla mnie to jest bardzo duży konkurent dla New Worlda. Gdzieś po cichu wierzę w to, że tak się stanie i no i w końcu będziemy mieli na rynku coś lepszego od New Worlda. Co wiemy na pewno? Gra ma 6 klas, każda z możliwością użycia 2 zestawów broni. Będzie można grać solo, ale skupienie jest na drużynach i bossach. Premiera 2025, brak konkretnej daty, ale zamknięte testy są już coraz bliżej. Tak jak mówię, w tym momencie już na Steamie możecie dodać sobie grę do whitelisty i złożyć prośbę o dostęp do bety. Także dla osób, które tutaj widzą i napawają swoje oczy tym gameplayem, tymi trailerami, jeżeli spodobało wam się, złóżcie dostęp do bety. Czy warto czekać? Moim zdaniem tak, ale traktowałbym to z dystansem, bo jak mówię, twórcy do tej pory mają na swoim koncie głównie gry mobilne. Więc no nie liczymy na fajerwerki, aczkolwiek wierzę w nich szczerze, tak jak mówię. Gra wygląda pięknie na trailerach, ale jeszcze nie mamy hands-ona, więc jeśli gra dowiedzie to co pokazuje, to może być MMORPG dekady. Podkreślam to i mówię to z czystą świadomością. Moi drodzy, to był pierwszy odcinek serii Chrono Start. Jeśli chcecie wiedzieć, którą klasę warto wybrać, albo czy PvP będzie miało sens, zostawcie oczywiście suba, dajcie łapeczkę. No i oczywiście w komentarzu napiszcie, czy czekacie na Chrono Odyssey, czy już sparzyliście się na tylu grach innych, że nie obchodzi was to. Bardzo cenna informacja dla mnie. Zapraszam do sekcji komentarzy. No i ogólnie na górze wyświetla się mój Twitch, na którym na pewno będę prowadził transmisję z Chrono Odyssey, aczkolwiek też z innych gier. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do następnego odcinka.